081 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस पर आ चुकी है। धन्यवाद। Misja na dzisiaj to spędzić kolejną noc już w innym kraju. Lecz nim to nastąpi, to celem cząstkowym jest przetrwać noc w pociągu. Tym razem dla odmiany tej najniższej klasy. Może będzie śmiesznie. Zapraszam. Nocny pociąg z Varanasi dowozi mnie do niejakiego Gorakhpuru, prowincjonalnego miasteczka wielkości Krakowa. Znanego z tego, że może pochwalić się najdłuższym na świecie, mierzącym prawie 1,5 kilometra peronem kolejowym. Tak, właśnie tym. Po bajecznej nocy w pociągu nie mam jednak ani czasu, ani energii, żeby zachwycać się tym cudem architektury. Jak najszybciej muszę odnaleźć autobus na dalszą część trasy. Sonali. Sonali. Przyznam, że nie było to specjalnie skomplikowane. Autobus zabiera mnie do przygranicznego Sonali, gdzie przyjdzie mi nareszcie pożegnać Indię. Melduję dotarcie do granicy, nawet już dostałem stempelek wyjazdowy, czyli już nie ma mnie w Indiach teoretycznie. Nawet sprawnie to poszło. Mam nadzieję kontynuować ten trend również po drugiej stronie granicy. I żegnajcie Indie! Chciałoby się powiedzieć na zawsze, ale jeszcze się będziemy widzieć. I jestem oficjalnie już w Nepalu. Jak się cieszę z tego powodu. Jest nie do opisania, jacy ci ludzie w ogóle są mili, nawet ci pogranicznicy. Tacy kulturalni, grzeczni, tacy bezinteresowni. Ach, mój Boże, jeszcze tylko znaleźć autobus. Dobra, znalazłem, ale ten nie ma kierowcy. Jakiś taki z kierowcą jeszcze, żeby mnie zawiózł, bo na stopa to widzę, że będzie ciężko, tylko rowerami jeżdżą, to mnie raczej nie wezmą. 180 km. Co jest problematyczne, już odkryłem, że nie ma tutaj bankomatu na tej granicy z nepalskimi rupiami, a jak się próbuje gdziekolwiek wymienić pieniądze albo na granicy zapłacić za wizę, to pod mikroskopem oglądają i tylko powyżej 2013 roku dolary przyjmują i musi być niepamięty. W ogóle kurwa strach go dotknąć przed tym, zanim się im da, bo już nie zaakceptują, bo jeszcze odcisk palca zostawisz na tym dolarze, po prostu musi być jak z laboratorium. I mając pełen portfel dolarów, nie mam kurwa jak zapłacić za busa. Znaczy dobra, dogadałem się, że w indyjskich mu zapłacę, ale no tak, no i nie ma. Tam dwójka Anglików widziałem, utknęła na granicy. Po przejechaniu nocą 320 km z Varanasi do granicy, ostatnie 180 wydaje się zadaniem trywialnym, ale nie znam jeszcze uroków nepalskich dróg. Po zakupie biletu zostaje mi na tyle indyjskich pieniążków, żeby wystarczyło ich na kupno małej paczki chrupków i pół litra wody. Ale nic to, przecież niedługo będziemy u celu, prawda? Jakiś taki płaski ten Nepal. Już powinny Himalaje się piętrzyć naokoło wszędzie. Wywołane do tablicy Himalaje niedługo postanawiają ni z tego nizowego faktycznie się wypiętrzyć i wyleczyć mnie ze złudzeń, że dotrę dziś na obiad. Nie przypominam sobie tak niewygodnej podróży jakimkolwiek środkiem transportu w moim życiu. I o ile siedzenia nepalskiego autobusu mogłyby robić za narzędzie tortur, o tyle widoki za oknem wynagradzają cierpienie z nawiązką. Na miejsce docieram na długo po zmroku.
Czuję się, jakby mnie ktoś skopał, ale trudno. Dzieje się. Jestem niemożliwie zmęczony, już mi się język plącze, bo tak naprawdę to łażenie po Varanasi, później pociąg do granicy, to wszystko było jednym ciągiem. Ja nie spałem przez ten czas. Znaczy dobra, w tym pociągu tam 2 godziny powiedzmy spałem, jeśli to można nazwać snem. No i tyle, i tak jadę, ale warto, bo się coś dzieje. No są nowi ludzie, nowe języki słyszę i przede wszystkim, bo dotarłem wreszcie do Nepalu i już uwielbiam to miejsce, jak tu jest cicho, spokojnie, świeże powietrze. Góry dookoła, już ich nie widać, ale też były niesamowite. Jutro sobie je pooglądamy. Jest tanio i ci ludzie są tacy fajni, tacy normalni, nie nagabują mnie, nie nastręczają mi się. No ładnie tu jest. Drugie największe miasto Nepalu, Pokhara, uosabia wszystko, o czym marzyłem, będąc w Indiach. Ależ to jest nieopisana przyjemność. Łażę znowu z plecakiem w ogóle, bo zmieniam hostel. Nie to, że tamten był zły, bo był bardzo fajny. Kosztował niecałe $4. Nowy też będzie kosztował dokładnie tyle samo. Ale tam po prostu nie mieli miejsca na dzisiaj. Więc idę sobie do innego. Jest tutaj mnóstwo tanich, przyjemnych, czystych hoteli, restauracji. Patrzcie, w jeziorze nie pływają żadne śmieci, a przez wodę widać dno. Kolejny hostel okazuje się nie mniej sympatyczny. Okay. That's okay. Dzieci się bawią piłką zamiast śmieciami i nie podbiegają do mnie prosić o pieniądze. Zostawiłem plecak, w międzyczasie pogoda zrobiła się idealna, to znaczy wyszło słońce, jest 23 stopnie. Chce się odkrywać nowe miejsca. Chodźmy zatem, nie bardzo wiemy gdzie, ponieważ szczerze mówiąc na etapie planowania podróży nie zakładałem pobytu dłuższego, albo w ogóle wręcz pobytu w tym mieście, ale przekroczyłem granicę tam, gdzie przekroczyłem, nie do końca tam, gdzie planowałem przekroczyć i jestem tutaj, a podoba mi się tak bardzo, że zostanę dłużej i sobie trochę pozwiedzamy. A na początek, jak można by lepiej zacząć zwiedzanie niżli nażreć się jak świnia, a miejsc ku temu, jak widzę tutaj, nam nie zabraknie. I wlazłem już do pierwszej knajpy, bo wyglądała dobrze, a do tego gościu sprawiał sympatyczne wrażenie, a przede wszystkim mieli momo, czyli najbardziej bodaj typową potrawę w Himalajach, pierożki. Thank you very much. W tym wypadku z mięsem bawoła. Są wyjątkowo dobre. Jak się okazało, gościu poza tym, że klei momo, to organizuje również wycieczki górskie, ponieważ to miasto, Pokhara, jest jedną z głównych baz wypadowych do trekkingów. Ja co prawda nie przewidywałem takich atrakcji, ponieważ nie bardzo mam na to czas. I jednakowoż sposób prezentacji oferty biura tego pana wydał mi się na tyle zachęcający w porównaniu zwłaszcza do hinduskiego naciągactwa i złodziejstwa, że kto wie? Po mojej odmowie właściciel nie nalegał ani przez 1 sekundę. Zaproponował mi za to wieczorne wyjście na piwo. Czyli może jakoś się dogadamy. No dobra, jeszcze nad jeziorem mnie jedna knajpa skusiła swoim wyglądem, a jestem ciągle trochę głodny i chyba przesadziłem. Zamówiłem sobie coś, co najbardziej przykuło moją uwagę, czyli zupę tukpa. Czymkolwiek ona jest, ale zupa zupą, natomiast będąc głodnym stwierdziłem, że spróbuję, jakie tutaj mają momo też. 140 rupii, czyli ile? 5 zł. I jeszcze herbatę z masłem.
tradycyjną himalajską. Słyszałem o niej wcześniej, ale jakoś to połączenie mi się wydawało zawsze obrzydliwe. Sprawdzimy. A tymczasem zuppa tukpa przypomina tajską tom yum. No dobra, najbardziej intrygujący moment degustacji. Herbata z masłem. Smakuje? Źle. To nie jest dobre połączenie. One momo, one tukpa, one garlic. 370. 370, okej. Gdzie jak gdzie, ale tutaj to nie powinno braknąć sposobów na pozbycie się zbędnych kalorii, które przyswoiłem, prawda? Mam pewien pomysł odnośnie tego. Być może jest głupi i na pewno jest nieprzemyślany. Spontanicznie postanawiam porwać się na moją pierwszą morderczą himalajską wspinaczkę. Taksówką i schodami. Zrealizowałem swój pomysł. Okazał się nie być taki głupi, a pomysłem tym było zdobycie mojego pierwszego himalajskiego szczytu. Te ujęcia z taksówki to przypadkowe jakieś tam przebitki były z innych dni. To się umęczyłem wspinając się tutaj. Mój Boże, jeszcze kilka porcji momo trzeba wepchnąć później. Ale prawdziwe szczyty to my widzimy stąd, dopiero tam na horyzoncie. Kamera wszystko spłaszcza, szkoda, ale tam zza chmur wyłaniają się wierzchołki Annapurna. Ledwo ją widać tam, ale trochę widać. Tam jest taki szczyt spiczasty na o tak. I jakieś tam inne bardzo wysokie góry. Kiedy indziej się wespniemy tam może, ale jakie to robi, kurczę, wrażenie, pewnie na kamerze takiego nie robi. I miałem rację. Obraz na ekranie nie oddaje nawet ułamka majestatu, który roztaczają Annapurna i, uwaga, Machapuchare widziane na żywo. Po zmroku Pokhara postanawia przywrócić mi pewien dawno zapomniany aspekt podróży, z którego na długo brutalnie odarły mnie Indie. Mianowicie życie nocne. Nosząc koszulkę z nazwą kraju, w którym aktualnie się jest, wygląda się tak idiotycznie, jak tylko może wyglądać najgłupszy turysta. Tak się złożyło, że ten gościu od momosów pierwszych, które dzisiaj miałem w południe, wspominał coś, że gdybym chciał się napić piwka, to możemy sobie wypić dzisiaj browara. Ja nie mam jakiegoś, nie wiadomo jakiego ciśnienia, ale żal nie skorzystać z takiego dobrodziejstwa, jeszcze zwłaszcza, że nie muszę się wklejać na siłę do jakiegoś towarzystwa, tylko towarzystwo znalazło się samo. No zobaczymy. O! I się okazało, że gościu nie będzie tam siedział u siebie, tylko... Okay. Nie będzie tam siedział u siebie w tej kanciapie, tylko idzie akurat na imprezę. No dobra, niech będzie i tak. Top Ten, bo tak ma na imię nasz nowy znajomy,
Pokazuje mi miejscówki, których, prawdę mówiąc, nie spodziewałbym się po dość sennej na pierwszy rzut oka pokarze. Opuszczam Pokharę z autentycznym niedosytem, a znając już nieco lepiej charakterystykę nepalskich dróg, autobus do Katmandu łapię wcześnie rano. I tym razem postanawiam dopłacić za nieco inny standard wnętrza. Trudy podróży. 200-kilometrowa trasa do stolicy zajmuje 10 godzin, ale na takim fotelu i z takimi widokami za oknem, jak dla mnie mogłaby zajmować i 20. Witam w Katmandu, stolicy Nepalu, i z tej okazji żegnam Katmandu, stolicę Nepalu. Tak jak widać, znów mam plecak na swym grzbiecie. Postanowiłem właśnie, a teraz to czynię, iż wyjadę sobie na jakiś czas za miasto. Do Katmandu zdążymy jeszcze wrócić w tej podróży i przyjrzeć mu się dokładniej. Szczerze mówiąc, to nie bardzo wiem, dokąd właściwie jadę. Wybrałem pierwszy lepszy, ciekawie wyglądający obiekt noclegowy w promieniu kilku godzin jazdy od stolicy, żeby móc zobaczyć chociaż kawałek nepalskiej prowincji. Hey, Nagarkot? Nagarkot? Back Bazar, first park. First. Okay, thank you. Nagarkot? Camel behind. The bridge cross to this way. Behind the crossing. Okay. No przecież wszystko rozpisane czytelnie, a ja się dopytuję jak debil jakiś. Jest bus and change. Camel behind, jak? Yeah, this was Kamal night. Mapa twierdzi, że powinienem dojechać w około 52 minuty. Już to widzę. Jeszcze z przysiadką. 52 minuty okazują się dość krótkie, jak na nepalskie standardy, bo trwają tylko 3 godziny. Witamy na nepalskiej prowincji, ale to dopiero połowa sukcesu. I co? To miał być autobus. Oho, tam jakiś autobus jakby się chował przede mną. Nagarkot? Yes, this one. This one. Yes. This side, come. Put in this side, okay? Yeah, okay. Luggage. I skończyło się podróżowanie pierwszą klasą. Ale przynajmniej szybko pojedzie, bo już za wielu to się tutaj nie upcha więcej. Choć może go nie doceniam. Tym razem dzielę miejsce z ryżem i oponą od ciągnika. Takie miejsca, jak to przypadkowe miasteczko w Nepalu, pozwalają mi odzyskać radość z samego faktu podróżowania.
No, to sobie dojechałem na nepalską wieś. Gdyby kogoś kiedyś zastanawiało, jak wygląda nepalska wieś, to właśnie tak. Co ja tu będę robił? Nie wiem. Na razie będę szedł. Co gorsza, około 2 km, a co jeszcze gorsza, tymi schodami. Zaczynam trening na te 8-tysięczniki, które będę w przyszłości zdobywał. Na razie zdobyłem jakieś 28 schodów. O kurwa, więc to tak się po tych, jak to się nazywa, górach chodzi. Jakaś świątynia na górze. Right. Chyba zmierzam w dobrym w miarę kierunku. Wiecie co wam powiem, że przez ten krajobraz, drzewa iglaste, jak gdzieś, nie wiem, nad Bałtykiem, temperatura jest około 17-18 stopni, to ja się czuję tak, jakbym na polskiej wsi gdzieś był. Poważnie. Tylko te buddyjskie flagi modlitewne są jakiś czas porozwieszane, nieco nadają inny rys kulturowy. To miejsce nie wygląda na specjalnie turystyczne. Tym lepiej w sumie. Ty, no faktycznie jest tam jakiś home. Hello. Nice to meet you too. It's welcome to the jungle crown. Oh, thank you. Namaste. She's my wife. Nice to meet you. Me too. I'm Janek. Anita. Miejsce, gdzie przyjdzie mi spędzić kolejne 2 noce, okazuje się fajniejsze niż mógłbym sobie wymyślić. Nice bathroom inside. I witamy w ośrodku wczasowym u Zbyszka pod Limanową. Ale to zajebiście jest, jak w mojej islandzkiej chatce prawie. Please. It's your chicken fried rice. Is it possible that leopards sometimes come here to the settlements? We have wild pig, not the leopard. They don't come We here. have some wild chicken, wild pig, and some deer. At night time, they come here for rob my vegetables, in the garden. Okay. But not the leopard. They never come here. Leopard come, but not in this time. It's inside the forest. Okay. Gospodarze informują mnie, że gdzieś niedaleko znajduje się wodospad. Wspaniała jest ta miejscówka, muszę przyznać, choć fakt faktem, że jej główna atrakcja, czyli widok na Himalaje, dzisiaj niestety nie funkcjonuje ze względu na chmury, z których jeszcze może spaść deszcz, coś mi się wydaje, ale trudno, Himalaje już były i jeszcze będą. A póki co można się cieszyć sielskim życiem nepalskiej wsi oraz atrakcjami pobocznymi. I do jednej z owych atrakcji właśnie wybrałem się na spacer. Namaste. Namaste.
Łe, jak grzmot teraz grzmotnął. Zaraz mogę w przyspieszonym tempie te rekreacyjne spacery zakończyć. I zaczyna kropić. Niech sobie kropi, tylko gorzej, że jak tak lunie deszczem, to te ścieżki się zamienią w potoki błota i poruszanie się nimi może nie należy do najbardziej komfortowych. Może mnie to ominie, a może i nie. Psu w dupę już się na grubo zaczyna błyskać, ale nie odpuszczę mu. Już jestem tuż na ostatniej krzywej. Dorwałem go. Ła. Akurat błysnęło w tym momencie. Dorwałem go. Widziałem na zdjęciach w necie, jak ludzie się tutaj kąpią. Natomiast ja tego nie uczynię. Zadowolę się satysfakcją, że dotarłem do tego miejsca. Ponieważ zimno jest w ogóle, z 15 stopni, ja wyszedłem w krótkim rękawku jak debil, a przecież ci ludzie, co ich mijałem po drodze, w czapkach zimowych, kurtkach byli i nie bez powodu. No z tą burzą to się zaczyna robić niewesoło, bo... Patrzcie, no ja muszę się tam wdrapać po błocie i kamieniach, ja nie chcę tego robić w deszczu, który przyjdzie, to jest kwestia minut, sekund, nie wiem, ale spieprzam stąd. Dobra, wezmę tak wody trochę, wykąpałem się w himalajskim wodospadzie, zaliczone. O, właśnie się zaczyna. A skoro już mamy taką okazję, to jako ten doświadczony podróżnik mogę udzielić wam kilku porad, jak zachować się w czasie burzy. No trzeba, z tego co wiem, to nie stać na otwartych przestrzeniach, tym bardziej gdzieś w górach, i może też nie trzymać sprzętów elektronicznych w wyciągniętej ręce. Koniec lekcji pierwszej. Lekcja druga. Spierdalać do domu. Planowałem jeszcze się trochę przejść po wsi, coś wam pokazać może. A może innym razem. Hi. Have you seen the waterfall? Yeah. Najważniejsze to umieć dostosować się do warunków i przy każdej pogodzie znaleźć coś dla siebie. Gospodarzem tego wspaniałego miejsca jest Keshab. Dzięki. Kolejnego dnia wracam do Katmandu. Tylko po to, żeby znowu je opuścić. Ale dokąd spieszy mi się nieprzerwanie, aż od Varanasi, opowiem już następnym razem. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.